Hej, gramy dalej w Memento Mori. Tym razem kierujemy Maxem. No i przed nami Ostankowicz, z którym już mieliśmy przyjemność rozmawiać, kierując Larą. It says internal communication in Cyrillic, and then there's something scribbled by hand. Your end. Wouldn't you like to go now? No, muszę się streszczać, bo on jest niecierpliwy i chce, żebyśmy wychodzili. Będzie nam to komunikował często. Bardzo ładna lokacja. Tutaj ten dywan też ładnie widać ze szczegółami zrobiony. Takie dywany były kiedyś popularne, no teraz już chyba trochę mniej. A pass to the hermitage. I will certainly need that. Mamy tutaj też zapalniczkę. Your end. No i porozmawiajmy na koniec z Ostankowiczem. Is it important to your end, or do you just want to waste my time for no good reason? I doubt I'll discover anything in the gallery tonight, but I'll do my best. You'd better. Don't forget what's on your file, your end. How could I? Leave. I don't want to spend the whole night in the office because of you. Your end. Wouldn't you like to go now? No niestety ciągnie się za nami zła sława fałszerza dzieł sztuki. No, jesteśmy trochę na łasce, niełasce Ostankowicza. Musimy współpracować, bo inaczej wyciągną nasze sprawki stare. No to bywa, to jest stały motyw w literaturze. Zresztą chyba jest też tak czasem naprawdę, że przestępcy, którzy w jakiś sposób, na przykład hakerzy, mogą pomóc rozwiązywać policji czy służbom jakieś sprawy, mogą też wniknąć łatwiej do półświadka, na przykład no, są w ten sposób szantażowani trochę, że no, albo pójdą siedzieć, albo będą pomagać w śledztwie i ich winy zostaną odkupione w ten sposób. I don't think I need to call anyone in Petersburg. Jesteśmy w Petersburgu. Milicja i Ermitaż, czyli muzeum. Sztuka współczesna. The simplicity of shapes in contrast to the historic courtyard of the Winter Palace. I think I know what the artist wanted to say. Modern art has always fascinated me. To create things you only need a garage, a blowtorch and a pile of junk. Coś w tym jest, aczkolwiek jeśli nie rozumiem tego rodzaju sztuki, to może nie jestem kompetentny do jej oceny, no ale no nieraz mocno osobliwe są te właśnie dzieła sztuki. To mi przypomina trochę film Nie lubię poniedziałku i te treblinki. Some artists want to express only the essential things. I wonder what Lara would think of this philosophy of art. It looks like the guard isn't very enthusiastic about his duty. He's obviously quite cold. He's holding an unlit cigarette. No, trudno się dziwić. Taką pogodę stać na zewnątrz, no to nie jest nic przyjemnego. Można się przeziębić na pewno. Pada deszcz. I need to get inside. I don't care what you need. You mustn't go any further. I can go in. I have a permit. Show it to me. Well, I doubt that I'm standing here all night long looking forward to smoking another one in the rain and cold, so that the damned American could have a private nocturnal tour. I'm French. French, German, or American. I don't give a damn. There's something strange about this permit. And nobody told me to let anybody inside. Look, I don't enjoy being here any more than you do, but unfortunately, just like you, I have no choice.
We don't have to make life difficult for each other, do we? This permit was issued by your superior. I think you should do what it says. So, now you're telling me what to do. Like I said before, this permit is just a shred of drenched paper. And nobody told me to expect visitors. Unless somebody gives me different orders, it's too bad for you. Ostankovich. Can't he leave me alone for a second? Are you there yet? I'm out front, but I've got a problem. The guard won't let me in. Of course he won't just let you in. Show him the permit. Use your brains. But I have shown... Oh, he hung up. Damn, what now? Chyba Ostankowicz ma nas za idiotę. Tutaj nie wiem, czy realizm jest duży w tej sytuacji. Po pierwsze, no, sporo ryzykuje ten milicjant. Rozumiem, że jest zdenerwowany, ale mógłby stracić pracę, jeśli by się okazało, że nasz bohater, że Max jest jakąś ważną postacią, a mogłoby się tak okazać, no bo jednak ma przepustkę, ma ważną, podpisaną przepustkę, a milicjant go nie wpuszcza do środka, więc ryzykuje, że jeśli Max zgłosi to odpowiednim osobom, no to milicjant będzie miał kłopoty. Druga sprawa, jeśli będziemy teraz dzwonić do Ostankowicza, no to będzie się sytuacja zapętlać, on będzie odbierać i mówić, żeby pokazać przepustkę. A wystarczy powiedzieć coś innego, skoro możemy się z nim połączyć, że nie chce przyjąć przepustki. No i wtedy może byśmy mu dali telefon. No ale nie. Dziwna sytuacja trochę. Would you like a light? I'm really sorry that you're stuck here, but if you think you're the only one Ostankovich jerks around, you're wrong. You can go home and sleep in the morning. I don't have it so easy. Let me inside. You know the permit is genuine. Okay then, just go. What a life. No to wchodzimy do środka. Darkness everywhere. A storm outside. I can think of more pleasant places to spend the night. I'm curious what Ostankovich wants me to do here. To find out, I should call him. No to zadzwońmy. Generalnie w grze nie widać, że jesteśmy w jakimś rozdziale. Widać to tylko w zapisie, w menu zapisów. Tam są pokazane rozdziały. No i ja będę starał się układać te odcinki rozdziałami, chociaż niektóre rozdziały są na tyle krótkie, że może będę łączył kilka. Well, at least I can get a strong enough signal here to make a phone call. Let's hope it doesn't fade. Here I am. Why did it take you so long? Don't try my patience, dear friend. I have 2 jobs for you now. I don't trust the security system anymore. I've had the internal monitor switched off completely. My men are stationed outside the Hermitage, although they don't know why. Sad to say, you're the only person I can trust. I want you to go in tonight and take a very close look around at absolutely everything. So I am a security guard now. What am I supposed to do? Spend the whole night walking around shining my flashlight at things, looking for intruders? Of course not. You wouldn't make much of a security guard, would you? Take a look around. Cast your expert eye over things. To be more precise, over everything. And you better do a good job. You've only got this one night. And that's going to take some explaining. You've dragged me all the way from France so I can walk through a museum all night long? Spare me your hysteria, Durand. Now for your second task. I need you to examine the precious items in the museum and try to find traces of tampering. Ensure they are not counterfeits. You sure you don't have a third job? Irrigate Africa before sunrise, Durand? You need labs and machinery for those sorts of tests. They can take days, weeks even. And you want me to look at dozens of paintings in the dark? And I'm only talking about the most expensive ones here, and tell you whether it's a forgery?
You should have called a magician, not me. Yes, yes, I am sure there will be a few small difficulties. That's good reason to start right away. If you find something, call me immediately. Problem polega na tym, że nie możemy tutaj nawet zapalić światła. Nie mamy nawet latarki. A chodzenie z zapalniczką i szukanie śladów może być trochę problematyczne. No ale co nam pozostało? Nobody's going to steal this. Really, I'd bet my life on that. Mógłbyś się zdziwić, jakie rzeczy ludzie kradną. Take this amphora, for example. Even if it was fake, how could I tell in the dark? Ostankovich must have gone nuts. Third, perhaps 4th century before Christ. A nice piece. Original, most likely. Teraz przejdźmy do dalszej części muzeum. No, tu jest już ładnie. Widać różne obrazy. I know who painted these paintings, when they were painted, what colors were used. But whether one of them is a forgery, no way. Not without specialized equipment. The rest of the corridor is closed off. According to what it says here, the exhibition will be open again in 14 days. Restoration work is in progress. Yes, I can see an empty wall at the end of the corridor. It's useless, no point to it. What the hell does he think I'll find here? It's high time I call Ostankovich and tell him that this whole undertaking is absurd. Czyli wygląda na to, że nasz pobyt tutaj jest zupełnie bezcelowy. Bohater narzeka, ciągle każe dzwonić do Ostankowicza. I don't have a signal. Tutaj nie ma zasięgu, więc musimy zmienić lokację. To trochę trwa, bo za każdym razem wyciąga tę zapalniczkę. Chociaż tutaj jest takie jak naturalne trochę oświetlenie. Stąd będzie za słaby zasięg, więc musimy podejść tam bliżej okien. No i stąd już powinno dać się zadzwonić. Damn it. The signal is too weak in this place. Ale się jednak nie da. Więc jeszcze musimy podejść w pobliże okna. What have you found? It seems a little soon for you to be calling. Look, I've gone through the exhibits, but without proper examination, I have no way of finding anything out. The only thing that struck me is that closed corridor in the hall of Peter the Great. What happened to the painting? The day before yesterday, the frame of the painting was damaged. Fortunately, the canvas survived and the work is being restored. Probably a vandal. Could it be related to yesterday's system crash? Maybe it was a test to check how well the security system works. I must say it sounds intriguing. I'll definitely have it looked into. So, we can talk about this like reasonable people, and you'll forget about that idea. To be here. Durand? Hello, are you there? What's going on? Durand, stop! Hey, stop! What was that? Someone's there. Zanim pobiegniemy, no to dziwne przeoczenie, no bo dzień po dniu się dzieją dziwne rzeczy i jakoś nikt tego nie połączył. What? Somebody ran through here a moment ago and knocked down the barriers, but now he's gone. The corridor leads to the hall of Peter the Great and doesn't go any further. That's really strange. The person must have disappeared there.
Nie chcę tam iść, ale chcę najpierw zabrać tę linę. A strong piece of rope. Maybe I'll need it. Skoro i tak już zostało to uszkodzone. Musimy mieć jakąś broń też w walce z ewentualnym tutaj nie wiem kim, złodziejem, jakimś nie wiadomo kto to jest. Dragging a heavy metal post around the gallery doesn't strike me as a good idea. I can't unscrew it, it's too tight. Ale mamy też drugi hak. A strong piece of rope. Maybe I'll need it. Mamy już narzędzia, które mogą nam się przydać w ewentualnej samoobronie. What's going on here? Someone ran by me a moment ago and I don't think he could walk through walls. Czyżby ukryte przejście? I can't see much to examine here. There was a painting here. It's no longer here. It's simple. And it's too dark to see more details of the wall. A bit of light could help. That's the place where somebody damaged the frame of a painting. It's being restored at the moment. The painting is being restored at the moment. Its frame was damaged. Fortunately, the canvas survived. The flame. There's a draft coming from the bottom of the wall. Sure, there must be a secret door in this wall. But how will it open? Something's telling me the gap at the bottom of the wall has something to do with opening the secret door. Szczelina. Musi być łatwo ją otworzyć, skoro tak szybko on uciekł. Muszę otworzyć to przejście. Gdzie tu jest ta szczelina? To są tajne drzwi. No, jak sądzę, hakiem będzie trzeba zadziałać. It doesn't fit this. Czy jest tutaj szczelina? Ściana bez obrazu, tajne drzwi. Gdzieś powinno być jeszcze jakieś miejsce interaktywne. Tak mi się wydaje. Jest tutaj wyświetlacz hotspotów, pod spacją nie ma. O, jest, była szczelina, jest, dobra. Now, where will the secret door lead to? The door closed itself automatically. If someone attacks me here, Ostankowicz and his people won't ever find out. This would be the mechanism that opens the door from inside. Looks like it was fixed recently. No ale właśnie, skoro można wejść do muzeum w taki sposób, to nikt tego nie wiedział, czy to jest jakieś starożytne przejście, bardzo stare przejście, które może było montowane przy projektowaniu muzeum i nawet niewiele osób o tym wiedziało, być może. No, próbuję to sobie jakoś racjonalizować. No bo ewidentnie Ostankowicz, gdyby wiedział o czymś takim, to by nam to powiedział. Oh my goodness, that was close. I could have got killed. No to liną spróbujmy przywiązać drabinę. No co teraz? I'm Zejdziemy? not going Nie. into the dark. Who knows what the ladder's like? What if it suddenly ends in the dark before it reaches the bottom? Czy jest zbyt ciemno? Nie wiem, czy nam zapalniczka wystarczy. The flame is too small for me to see all the way down in the dark, and I really don't want to climb down with a lighter in one hand. W takim razie sprawdźmy te rury.
Stare rury, coś jeszcze tutaj jest? No, sprawdźmy rury w takim razie. If I want to use it, I should have a closer look. It's a bit rusty. I can't do much about it. Old pipes, secured with a metal bracket. I need to loosen this somehow. Spróbujmy użyć tego kamienia, które znaleźliśmy. Właściwie to jest kostka brukowa. Surprisingly, the rags are quite dry. I'll see if I can use them for something. No i teraz czas sprawdzić, czy można łączyć przedmioty w ekwipunku. Otóż, gdzie jest? Insulation from the old pipes. Dobra. Very dry. Chyba jeszcze tego nie zabraliśmy. The pipes are all rusty. Hardly anything will flow through them. It won't matter if I take a piece of the bracket. A jak powiedziałem, można łączyć przedmioty w ekwipunku. A nice torch. It probably won't burn for long, but it should help to see what's down the ladder. No właśnie, potrzebowaliśmy takiego źródła światła, które będzie trochę większe niż zapalniczka, latarka mogłaby zadziałać. Natomiast latarki nie mamy, dlatego pochodnia na razie nie zapalona, no ale zapalamy, powinna nam tutaj pomóc. At first glance, it looks safe down there, and the corridor goes further. No tutaj trzeba się śpieszyć, wiadomo, bo pochodnia się może wypalić. Mielibyśmy problem. Przypuszczam, że nie jest to możliwe w grze, no ale w rzeczywistości raczej byłoby. It doesn't look like there was somebody hiding behind it. Hey, stay where you are. Don't come any closer. I mean it. Wasn't that loose ladder enough? Freeze! Step away from the painting, or I'll shoot! That wasn't the best idea. No dobra. Ups. Damn, I hope he's not armed. No nie będziemy go słuchać. Where it is. No to się podziało. Max should have contacted me ages ago. He's been away for more than a day. Where are you, Max? Damn. Svetlova, SWOA. It's Pierre here. Please, Lara. Well, look who's calling now. Maybe you should show up for work sometime. The analysis I did for you yesterday. Ups. Gdyby zagadka działała, to byłaby dobrze wykonana praca. Well, it's even worse. That rat Demer told her that you did it. So Charlotte is mad at you especially. But it wasn't my job at all. I know I told her that, but you should be able to do it with your qualifications, huh? Fortunately, you have another chance. I need your help again in the lab. Pierre, are you crazy? I have enough work already. Okay, let's have a deal. You worked in the States, right? Could you find out some police details on the death of Professor Abramchikov? Sure, why not? I still have some contacts. Why don't you claim it by yourself as an official Interpol request? No, it is actually not an official matter. I just have bad feeling. I knew him personally. Oh, I'm sorry. I will check it out, of course. May take a bit because I'm not in Lyon at the moment.
Okay, looks like we have a deal. You send me what you figured out on Abramchikov, and I will solve your little problem in the lab. What do you need? There's a new chromatograph in the lab. Charlotte wants to have an analysis of the forgery to get more information. Demer will do the analysis, but you have to calibrate the chromatograph. It shouldn't be a problem. Well, I think I'll manage with the handbook. Oh, alors, the manual is missing, but I'm sure you can handle this. The basic instructions are in the database. I have to run. Bye for now. Pierre. Pierre! Damn it. No, rewelacja. Po pierwsze, nie wiadomo co z Maxem. Po drugie, my dobrze wykonaliśmy to zlecenie. Prawidłowo wychwyciliśmy te błędy. Aczkolwiek no, ja nie będę się użerał, żeby mi oprogramowanie zaznaczyło miejsce, które ja wskazuję. Więc wybaczcie, to wasza wina, twórcy, nie moja. Mamy 25 minut, to może jeszcze spróbuję ten rozdział przejść. An ordinary PC hooked to the internet and to the local network. Serio? At least Pierre put some information on the chromatograph for me in the database. As far as I know Pierre, that should be helpful. Mamy coś. Chromatograf gazowy GCT55XD, folder ogólny Interpolu. Podstawowe procedury i otoczenie. Proszę wziąć pod uwagę, że wersja XD jest przeznaczona do działania wewnątrz przy standardowych temperaturach i wilgotności. Otoczenie typu drugiego. Jak określono w załączniku A, używanie urządzenia w innych warunkach może prowadzić do niedokładnych wyników i lub uszkodzenia urządzenia. Ustaw parametry akceleratora zgodnie z załącznikiem B. Dla nowych urządzeń zaleca się używanie najniższych ustawień akceleratora dla co najmniej pierwszych 25 pomiarów. W domyślnym trybie początkowym 3 urządzenie nie raportuje odchyleń od warunków standardowych. Po pomiarze sprawdź wartości za pomocą metody zewnętrznej i upewnij się, że zmierzone wartości spełniają normy określone w załączniku A. Więc no... wygląda to na zawiłe. Otoczenie typu drugiego. Tryb początkowy 3. Normy określone w załączniku A i parametry zgodnie z załącznikiem B. No dobra. Spróbujemy w takim razie. I don't see a reason to take anything off the notice board. Aha, jeszcze wiadomości może jakieś mamy. Inne. Tak. Dzięki za pomoc. Dzięki za obrazy. Wiedziałem, że nie mogą być oryginalne. Przekazuję dalej. Jestem ci to winien, Pierre. Dobra. Więc przejdziemy się do laboratorium. Now, where's the chromatograph? To jest chyba to. Our new chromatograph. I hope it lasts longer than that wreck we had before. Och, wygląda to na dość skomplikowane. Co to jest? It's always better to switch on the machine before you press anything. No It's dobra. always better to... Tylko jak to włączyć? Jak włączyć to urządzenie? Okej. Strange. Why didn't it turn on? Widać, w jaki sposób możemy manipulować There's no obiektami. reason for it. Ledwo widoczna ta wtyczka. It's always better to switch on the machine before you press anything. A wydawało mi się, że włączyłem, ale może nie. Okej, jest notatka. Warning. At the first calibration of the device, it is necessary to choose the calibration protocol 3. Warning. Okej, ale czy to wszystko? Warning. At the Chyba tak. warning. Czyli to jest całość instrukcji. Kalibracja 3. No okej, wtyczka włączona. Teraz się udało nam to uruchomić.
Tutaj jest jakiś jeszcze tekst. Ok. Chromatograf gazowy. Inicjalizacja sprzętu GCT55XD. Błąd. Chromatograf wymaga skalibrowania. Proszę podać prawidłowe wartości do skalibrowania urządzenia określone w instrukcji obsługi. Naciśnij uruchom, aby kontynuować. To jest instrukcja obsługi, tak? Warning. At the first calibration of the device, it is necessary to choose the calibration protocol 3. No dobra, skoro to jest cała instrukcja, to niech będzie. I should focus on calibration instead of pushing buttons haphazardly. No i szukam. Naciśnij przycisk uruchom, aby kontynuować, czyli tu. Dobra. Wprowadź typ otoczenia od 1 do 5. Typ otoczenia, tam było chyba, nie wiem, 2 z klawiatury, czy jak? A, tutaj. Numer protokołu kalibracji, no to miała być 3. Specyfikacji akceleratora. Chyba 1 i domyślny tryb początkowy 3 też. Nie jest to zbyt intuicyjne, no ale z tych danych, które mieliśmy w mailu i... That's that done. Next time we should insist on a manual along with the machine. I z tego, co mieliśmy tutaj w instrukcji, że kalibracja numer 3. Seems I should check my email inbox. Musimy wyciągnąć te dane. No dobra, no w takim razie musimy teraz sprawdzić naszą skrzynkę pocztową. An ordinary PC hooked to the internet and to the local network. Muzyka wreszcie przygrywa. Generalnie są takie momenty, trochę jest ich w tej grze, że no nie mamy muzyki, tylko same udźwiękowienie, sam tekst mówiony. Śmierć It really Abramczykowa. looks like it was a tragic coincidence. Professor, you didn't deserve such an end. How many times did I tell you that those night walks would be the death of you? Zaraz, co my tutaj pisaliśmy? Koleżanki i koledzy, okej. Cześć Lara, ostatecznie nie było to takie skomplikowane. Przesyłam e-mail od byłego kolegi. Pierre, piszesz do mnie tylko, gdy czegoś potrzebujesz. Abramczykow, jak powiedziała nam jego sekretarka, cierpiał na poważną bezsenność i często wstawał w nocy, by wyjść na spacer. Dlatego jego wizyta w parku de Witte nie wydaje się podejrzana. Jedynie to, że w deszczu 3-kilometrowy spacer jest dość wymagający dla starszego mężczyzny. To prawdopodobnie było powodem, przez który wypadł za balustradę i wpadł do wody. Ach, podejrzane. Podejrzane to już powinno rodzić, tym bardziej, że to była ważna postać i coś się tam stało w muzeum przy okazji, to już powinno rodzić podejrzenia. I wpadł do wody. Potwierdzono, że śmierć nastąpiła w wyniku utonięcia i nie było żadnych oznak przemocy. A czasem trudno, jak ktoś jest zaskoczony popchnięciem, to trudno dostrzec takie ślady przemocy. Raport koronera nie zawiera również żadnych niejasności. Nie było żadnych świadków oprócz pijanego bezdomnego, który krzyczał coś o czarnej limuzynie, ale także bredził o nadejściu pana śmierci i innych nonsensach, prawdopodobnie spowodowanych nadmiernym spożyciem alkoholu. Sprawa została zamknięta jako śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Mam nadzieję, że to pomoże twojej przyjaciółce. Trzymaj się i pozdrów żonę ode mnie, John. Brak kompetencji tutaj organów śledczych moim zdaniem. Mamy tutaj kilka zbiegów okoliczności, bo on tam przemawiał ze względu na to muzeum. W związku z tym, co tam się z muzeum działo. I w muzeum jakieś dziwne rzeczy nastąpiły. Jakaś awaria. Także no, jest to znana osoba. Myślę, że z miejsca wpadł do wody, no powinno być jakieś śledztwo przeprowadzone. To, że nie było świadków, no to wiecie, to o niczym nie świadczy. Skoro nie było kamer, nie było świadków, a jedyny świadek
pijany coś mówił o limuzynie, no to należy jednak to zbadać. Bo nawet w Polsce, ile trwało to śledztwo, też jakaś tam dziewczyna utonęła i przecież latami się ciągnie śledztwo. No to tutaj jest w dodatku znana osoba. Nie można tak tego zostawić. Colonel Ostankowicz is on the phone. Możemy nie odebrać. Good morning, Colonel. Did you find anything? Laura, Max had an accident. I think you should know. An accident? What accident? Is he all right? He found some long-forgotten underground area in the Hermitage. He shouldn't have gone there at all. And what happened to him? He fell into the water there. We found him shortly after that happened. Oh my God. Is he alive? It would be best if you came here at once. Come to my office. I must go now. Ostankowicz! Is he alive? What's the matter with him? Ostankowicz! Oh my God! Ostankowicz! Może on chce wymusić, żeby przyjechała w ten sposób. Ciężkie jest w I komunikacji. got on the first plane. What's the matter with him? Is he alive? He's in the intensive care unit. He hasn't woken up yet. Apparently, he was under the water for some time, and the doctors are afraid of potential brain damage from oxygen deprivation. Fortunately, the water was ice cold. That slowed down his vital functions. Perhaps if someone he knows was around, it might help us to wake him up. And how did it actually happen? He called me from the Hermitage, but the call was cut off. We went to investigate. We couldn't find him. It was as if he had vanished into thin air. In the morning, we got a report from a patrol who had found a body in an outlet on the shore of Niva. We identified him immediately. He must have got there from the Hermitage cellars, where the most precious works of art were stored in the war. But why did he venture there on his own? It's a miracle he survived. Someone up there must really like him. It seems strange that he would just hang up to go to examine the cellars. That's not like Max. At the moment, there's nothing. Hang on. Ostankowicz. Yes, of course. Can he be moved? Good, thanks. The hospital? Yes, he's over the worst of it. He even came to his senses for a while. There doesn't seem to be any long-term damage. Now we need to get him somewhere peaceful and quiet. Thank God. We could take him to my old flat. When I'm in France, only my aunt lives there. That's not a bad idea. I'll arrange it. He's really lucky. If he hadn't gone to the Hermitage in the first place, he wouldn't need luck. You just won't stop, will you? If your attitude... Look, he's waking up. Where am I? What happened? Shh, don't tire yourself out. You're safe. Everything is all right. Am I in Petersburg? What are you doing here? You had an accident in the Hermitage. For a while it didn't look so good for you, so I had her come here. The Hermitage. I wanted to call you. Oh my God. That monk. There was a man there. He's delirious. He was all alone in the building. No. No, you don't understand. There was a man in monk's clothes, and he was taking a painting by Delaroche, the one that should hang in the gallery. I followed him, and he found the secret passage. But then he escaped. A monk. I should call the hospital and find out if these could be hallucinations or memory problems. Head trauma can cause that. He could hardly have hallucinated the secret passage. And as for the painting, better check that there isn't a forgery hanging in your gallery. Of course, but I'll have to arrange it in a way that doesn't cause too much stir. In any case, I won't need you here any longer. You can go back to Lyon. I'd rather stay with him until he recovers more. Your concern for him is certainly touching. But your presence here could draw the attention of Interpol to what happened here.
You don't have to worry about him. He's important to me. I'll look after him myself. Max, what did we get ourselves into? Take care of yourself here. When you wake up, I'll be back in Lyon. I will tell my aunt that you will stay here for a few days. Ciotce, czyli to jest jej mieszkanie, tak? W Petersburgu. Albo mieszkanie jej ciotki, ja już nie wiem. Tak czy inaczej, no, wezwał ją tutaj Ostankowicz, by teraz ją znowu tam odsyłać. No ale Max, nie wiadomo było, czy na 100% z tego wyjdzie, czy nie ma jakichś urazów mózgu. Czyli jednak było wiadomo, że tam jest jakieś przejście, że tam są jakieś piwnice. No, pytanie, czy wiedzieli o tym konkretnym przejściu. Trudno w tej chwili powiedzieć. No cóż, ciekawa sprawa. Co to był za mnich? Skąd się tam wziął? I used to play, but that was ages ago. I'd better not even try. I'd better let him sleep. An old family keepsake. I remember my mum making tea for me in it. No, czyli to jest jej mieszkanie. I'll look at my messages when I get to Lyon. There's no reason to add to my stress before the journey. Flying is stressful enough. Co tutaj jeszcze ciekawego będzie? Zasłona. My aunt, dad and I never had a lot of kitchenware, so there's probably just a lot of junk. My old notebook, from back when I didn't use PDAs and other gadgets. Matrioszki. Przypomina mi się bardzo dobra polska gra. Irony Curtain from Matrioszka with Love. Ma już parę lat na karku. Szkoda, że studio Artifex Mundi nie zdecydowało się ze względu na nie najlepszą sprzedaż gry dalej działać w kierunku przygodówek, bo naprawdę zaczęło z grubej rury od bardzo dobrego tytułu, jak na debiut, jak na wyjście ze swojej strefy komfortu, czyli hop, których teraz też już nie robi. Teraz jakieś gry mobilne bardziej. No to wyszło to wtedy bardzo dobrze. Now that I've brought an uninvited guest here, I should at least say goodbye to my aunt. Dobra, no to mówimy do widzenia, ciociu. A która to jest ciocia? Okej, chyba że ona tutaj mieszka. To, tak, dobra, do pokoju cioci trzeba przejść. When I was little, my aunt would put my hair in plaits in front of this mirror. I can still remember it. Czy ona przepowiada przyszłość ludziom? I like my aunt, but her world is full of ghosts and the supernatural. Well, I guess it's too late to try to change her. To lokacja niczym z gry The Lost Crown trochę. I've already offered to buy a decent TV for her. But would she agree? My tarot readings were never favorable. Moreover, their predictions usually came true. Her son bought her this from the Congo when he was there with his unit. It's one of the few things of his that she has. Afrykańska maska, tutaj z kolei motywy ze Scratches mi się przypominają. He looks a bit like Sergei, don't you think? Although he was a bit taller and had fair hair. Maybe a little bit. So you don't mind him staying here for a while? Of course not. You have feelings for him, don't you? I feel responsible for him. He's in this mess because of me. There's something strange about him. But I think you would make a nice couple. You think so? Max and me? No, it would never work, I'm sure. You are too transparent, my little girl. How on earth can you be a policewoman? You're the only one who takes me for a little girl these days. But let's stop this. You will look after him, won't you? And don't scare him, no cards.
The cards were good for your grandma, your mama, and for me too. Perhaps you should change your mind about them, Lara. We've been through this before. Let's leave it for another day, shall we? I've got to go now. Take care. No dobra. Chyba tyle naszej wizyty tutaj. Swoją drogą, jak na spolszczenie maszynowe, to naprawdę jest nieźle. Oczywiście korekta tutaj była, no ale wszystko jest jak najbardziej do zrozumienia, nawet niewiele błędów się pojawia. Take care, Max. Dreams. Windows into other worlds, into pleasant memories, into the darkest corners of the conscience. We don't choose dreams. They choose us. You're finally up and about. You were always a world-class sleeper, but a whole day? That's impressive even by your standards. And I see you haven't lost your taste for childish humor. How did you get here, Andre? Lara called me. She said my big brother was on the verge of dying. So naturally I jumped on the first plane here. I was worried I might need to donate my blood or a kidney or something, but here you are, sleeping away. You shouldn't have come. I'm up to my neck in something scary. Still the overprotective older brother, eh? I took time off and I'm staying here until you go home. I'm being forced into this by the cops. And you know why. I can't just leave. Well, that's another reason for me to stick around and keep you out of trouble. I'm staying and that's final. Now, how about getting some fresh air? It'll do you good. I had a terrible dream. Do you remember how you fell into the lake? It's a bad omen. To tell the truth, I've got better memories. And you can't scare me away with talk of bad omens either. Now, move it. We won't get anywhere by standing around chatting. And now it's one thing after the other. What do they want from you? Well, it'll take a long time to explain. And do you have anything to drink here? I haven't had a drop since I landed. Damn it, Andre, how do you manage to make everything seem so banal? Make yourself at home, brother, and tell me everything. You're driving me crazy. Good. There were 2 break-ins in the Hermitage on 2 consecutive nights. On top of that, I was there at the time of the second break-in. Sure. And you finished off your party with the thieves with a nice cool bath. Lara told me all about it. In any case, at the last moment I caught a glimpse of the stolen painting. The Christian Martyr, by Paul de la Roche. That's a great clue. Now all you have to do is find out who would be interested in the work of art. That's just it. Hundreds of traffickers and collectors would be interested in such a painting. It's just too large a group of people. Hey, don't think like a policeman. After all, you sold paintings yourself. Think like a criminal. Are you going to hold that over me for the rest of my life? Wait, Andre, you are right. This could really lead us somewhere. I just need to find out who specializes in the 19th century. I still have the email address of an old contact, Malvin. He should be able to gather some interesting information. Exactly, because the seller will need an expert to assess the work. See, you'll figure it out yourself in the end. Let's get down to work now. Thanks. You really helped me.
Please hold on a second. Let me write the mail to Malvin, and then I will come back to you. I have something else on my mind to talk about. Andrzej przygodówki to nie zawsze jest dobre połączenie. Przypominam wam Andrzej Lobino. Tak swoją drogą, na koniec już chciałbym powiedzieć, że mam pewien sentyment do grafiki tego typu. Na przykład też oczywiście Ward of Murder. No generalnie nie wyglądało to źle i miało taki swój specyficzny klimat. Obecnie, jeśli tworzone są klasyczne przygodówki point and click, no to jest raczej ręcznie rysowana grafika, takie pełne 2D. Jest już inaczej to wygląda, bardziej w starym stylu, a te lata właśnie 2000, po 2000 roku, przed 2010-2012, no to sporo gier z taką grafiką właśnie wychodziło. No dobrze, przerobiliśmy teraz w odcinku 2., 3., 4. i 5. rozdział. Rozdział 6 będzie na tyle długi, że wystarczy nam na pewno na pełny odcinek, a nawet może to być odcinek długi. Zobaczymy. W każdym razie dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Pa, pa.